Witajcie, tym razem zapraszam do wspólnego rysowania tradycyjnego angielskiego domostwa. Dla lepszego zrozumienia zachęcam do skorzystania z polskich lub angielskich napisów. Miłego oglądania. Zaczynam od zbudowania prostopadłościennej bryły o podstawie w kształcie litery L, z której formować będę cały budynek. Bryła ma 2 punkty zbiegu. Jeden widoczny na prawej stronie arkusza, drugi poza lewą krawędzią kadru. Za pomocą przekątnych znajduję środek ściany budynku i wyprowadzę z niego pion. Koniec pionu łączę z wierzchołkami ściany, tworząc ścianę szczytową. Z 2 tak powstałych ścian szczytowych tworzę dach nad główną częścią budynku. Analogicznie zaznaczam trójkątną ścianę nad drugą częścią budynku. Środkowy punkt ściany przenoszę po zbiegu na środkową oś głównej części budynku. Następnie przenoszę go w pionie na kalenicę i wracam po zbiegu w kierunku ściany, dzięki czemu znajduję wysokość trójkątnej ściany nad boczną częścią. Trójkątne płaszczyzny kopiuję po zbiegu, tworząc wysunięte połaci dachu. Tak skopiowaną powierzchnię dachu powiększam nieco w dół, by uzyskać okapy. Nieco ponad połową wysokości ścian budynku zaznaczam poziom stropu. Na tej wysokości zaznaczam podstawę małego daszku nad gankiem. Nad podstawą tworzę 2 skośne połacie dachowe i od razu powiększam je o okapy. Symetrycznie względem środka najwyższej krawędzi dachu zaznaczam małą prostokątną płaszczyznę, którą wypycham w prawo, tworząc niewielką lukarnę. Zaznaczam od razu jej przecięcie z oboma dachami oraz rysuję jej trójkątny szczyt. Wszystkich, którzy czują się w tym momencie wrzuceni na głęboką wodę, odsyłam do jednego z moich wcześniejszych filmów, gdzie dokładnie tłumaczę podstawy perspektywy. Link podaję w opisie oraz w karcie powyżej. Za pomocą linii zbiegających się w lewo zaznaczam przecięcie lukarny i dachu. Od wysokości stropu rozpoczynam też rysowanie małego wykusza. Zaznaczam niewielki trapez położony na środku ściany. Z 2 dolnych punktów położonych na podstawie trapezu wysuwam linię po zbiegu w lewo, czyli od ściany, i łącząc ich końce z trapezem tworzą daszek. Z podstawy daszku wysuwam w dół piony i tworzę w ten sposób ścianę wykusza. 2 dodatkowymi liniami równoległymi zaznaczam grubość dachu, zaznaczam elementy konstrukcji więźby dachowej i mocniej akcentuję styk dachu ze ścianą. Wystające pod dachem belki powinny być ułożone symetrycznie względem środka ściany i układać się na zbiegach. Lukarna będzie wykończona w nieco inny sposób. Trójkątną ścianę obrysowuję dodatkowymi liniami równoległymi, tworząc masywny szczyt. Zaznaczam też prostopadłościenny komin, przecinający symetrycznie obie połacie dachu. Linie przecięcia komina z dachem są równoległe do skośnych krawędzi ścian szczytowych. Blisko końca komina dodaję małą ozdobną obwódkę. Łamiącymi się kreskami zaznaczam na daszkach podziały, które przydadzą się później przy rysowaniu dachówki, a już teraz zasugerują nierówności powierzchni dachu. Symetrycznie nad wykuszem rysuję prostokątne okno. Dodaję od razu silniej zaakcentowane nadproże i parapet, zaznaczam grubość ściany, ramy okienne i szprosy. Podobnie zaznaczam niewielkie półokrągłe okienko strychu oraz okna w wykuszu. Podziały okien wykuszowych obracam o 45 stopni, by nadać całości jeszcze nieco rustykalnego charakteru. Pod dachem ganku zaznaczam belkę nadproży oraz drewniane słupy. Między nadprożem a słupami dodaję uformowane łukowato wsporniki.
Poniżej zaznaczam też barierkę z kwadratowo-rąbowym podziałem nawiązującym do podziału okien. Przed wejściem za pomocą uskoków równej wielkości zaznaczam schody. Mimo iż ganek będzie raczej spowity w cieniu, zaznaczam widoczne za słupami drzwi wejściowe oraz położone dokładnie nad nimi okno lukarne. Kilka drobnych detali, takich jak wyloty kominów, rynny, podziały dachówek czy nieregularne bloki kamienne na elewacjach, będzie budowało rustykalny nastrój całego obiektu. Aby finalnie utworzyć równe i zbieżne w perspektywie linie kolejnych pasm dachówki, zaczynam od podzielenia połaci dachowych na 2, 4, 8 części. Mając takie linie pomocnicze, dalej łatwiej będzie trzymać się właściwego kierunku. Przy docelowym zaznaczaniu pasm dachówki pozwalam sobie na nieco pofalowaną kreskę, znowu dla podkreślenia rustykalnego charakteru. Aby uzyskać wrażenie podziału na drobne elementy, nie trzeba rysować każdej dachówki, a jedynie zaznaczyć porozrzucone po całym dachu krótkie kreski, sugerujące ciemniejsze krawędzie niektórych dachówek. Podobnie w przypadku ścian zaczynam od zaznaczenia największych kamieni, tych przy otworach i w narożnikach budynku. Pozostały obszar staram się zaznaczyć już nieco swobodniej. Celowo nie rysowałem wcześniej detali na niższej części budynku, bo ta będzie nieco zasłonięta elementami przyziemia, takimi jak żywopłoty, krzewy, rośliny w donicach. Zaznaczam je wszystkie nieco rozdygotaną kreską, a tych zainteresowanych pogłębieniem tematu rysowania roślin odsyłam do jednego z moich wcześniejszych filmów. Link podaję w opisie oraz w karcie powyżej. Aby scena wyglądała naturalnie, w partii przyziemia jak najwięcej elementów powinno się wzajemnie przysłaniać, styk budynku z podłożem powinien być jak najbardziej rozmiękczony. By przełamać nudną linię żywopłotu, dodaję w nim zwieńczone półkoliście przejście. Wprowadzenie w przyziemiu licznych elementów akcentujących poziomy kierunek pomoże posadowić budynek w otoczeniu i da widzowi wrażenie oddalenia od obiektu. Za pomocą furtki utrzymanej w stylu barierek i okien spinam budynek i przyziemię w spójną całość. Delikatnie rozdygotana w pionie kreska akcentująca poziomy kierunek dobrze zasugeruje granicę pomiędzy utwardzonym podejściem a trawnikiem. Rysowane delikatnie drzewa i krzewy w trzecich planach nadadzą pracy nieco głębi. Nieco bliższe drzewa za domem przełamią kanciaste formy budynku i dodadzą pracy nieco kameralnego charakteru.
Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszych miejsc, takich jak spod okapów i zacienione ściany. Cieniując okap akcentuję kierunek spadku dachu. Cieniując kamienną ścianę używam znacznie krótszych pociągnięć, by podkreślić nierówność powierzchni. Dodatkowo silniej cieniuję spody niektórych kamieni, by sprawić wrażenie, że te wystają nieco przed lico ściany. Czerni w oknach dobrze podkreśla podziały na szprosy. Dach cieniuję mocniej niż ścianę, by podkreślić zróżnicowanie materiałów. Aby jednak dach nie wyglądał jak jedna szara plama, pomiędzy niektórymi dachówkami czy całymi pasmami dachówek zostawiam jaśniejsze linie, mogące sugerować bardziej błyszczącą powierzchnię. Fragmenty ścian pod okapami oraz miejsca styku wykusza ze ścianą przyciemniam, by podkreślić, że oba sąsiadujące obiekty stykają się. Tam, gdzie podziały okienne są dość gęste, stosuję mały trik, który uatrakcyjni nieco zbyt monotonną formę. Otóż na górze okna za pomocą ciemniejszych plam wydobywam jaśniejsze szprosy, podczas gdy na dole gradientalnie cieniuję całe okno, rozjaśniając je ku górze, a na tle gradientu rysuję ciemniejsze szprosy. Aby cały rysunek nie wyglądał na zaszarzony, zawsze staram się podkreślać ciemniejsze obszary jaśniejszymi i na odwrót. Jasna lukarna będzie bardziej wyrazista na tle ciemnego dachu, podobnie jak jasne słupy ganku na tle zacienionych ścian.
Zieleń otoczenia, zwłaszcza tę w dalszych planach, cieniują nieco delikatniej, by uwaga odbiorcy skupiła się jednak na głównym obiekcie, czyli na budynku. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotarli aż do tego momentu. Dzięki za cierpliwość. Czasem łatwiej jest coś narysować niż wytłumaczyć krok po kroku, jak to zrobić. Tych, którym spodobał się ten materiał, zachęcam do zostawienia łapki w górze oraz do napisania w komentarzu, jakie jeszcze tematy związane z architekturą chcielibyście tutaj zobaczyć. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania oraz do zerknięcia na wiele innych podobnych filmów na tym kanale. W rozwiniętym opisie zostawiam Wam nieco ciekawych linków. Do zobaczenia.